Dzisiaj program o Straży Granicznej. O strażnikach granicznych wiele mówiłem od początku trwania kryzysu humanitarnego. Nie ukrywałem ich dobrych, humanitarnych i zgodnych z prawem uczynków. Nie ukrywałem też, gdy łamali prawo. I w tym momencie chciałem opowiedzieć Wam o tym, jak jedna z placówek Straży Granicznej na pograniczu polsko-białoruskim tak bardzo wyzbyła się hamulców prawnych, że pracownicy tej Straży Granicznej stanowili niebezpieczeństwo i zagrożenie nie tylko dla ludzi w drodze, dla uchodźców, dla migrantów, ale i również dla samych siebie. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Początek listopada. Przekazanie cudzoziemców Straży Granicznej przez m.in. Człowieka Lasu i wolontariuszy Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Wszystko rejestrowane kamerą. Przyjeżdża jeden patrol, spisuje ratowników humanitarnych, drugi ładuje do swojego auta skrępowanych, związanych cudzoziemców i odjeżdża. Po kilku sekundach świadkowie słyszą huk, hałas. Biegną do miejsca, skąd wydobywał się ten dźwięk i zastają taki obrazek. Auto rozwalone, w zasadzie kompletnie, jeszcze wewnątrz i cudzoziemcy przewożeni i też poturbowani. Strażnicy graniczni. Wszystkim udzielają pomocy obecni na miejscu Człowiek Lasu i wolontariusze Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego. Jak się poruszała autem służbowym Straż Graniczna, że doszło do tego wypadku? Każdy doświadczony kierowca wie, że nadmierna prędkość po takiej drodze powoduje, że auto traci przyczepność, no i wszystko może się skończyć właśnie w taki sposób, jak widzicie na tym nagraniu nadesłanym przez Człowieka Lasu. To wszystko dało się przewidzieć, tak samo jak to, że skrępowanego człowieka nie wsadzamy do auta bez zapiętych pasów, bez zabezpieczenia go przed tego typu sytuacją. Chyba 5 osób dokładnie, tak było w komunikacie prasowym Straży Granicznej, trafiło do szpitala. Do szpitala trafili i cudzoziemcy, i strażnicy graniczni. Czy to, co się wydarzyło tego dnia, chyba to była noc z 8 na 9 listopada, to był jednostkowy przypadek, to był tylko incydent. Straż Graniczna nigdy w taki sposób nie przewozi ludzi, nigdy nie szarżuje autem, nigdy nie naraża innych na niebezpieczeństwo, w tym też siebie? Nie, to nie był przypadek. Takie sytuacje miały już wcześniej miejsce, o czym we wrześniu powiadomiłem prokuraturę. Gdy byłem w lesie podczas interwencji humanitarnej wraz z Agatą Kluczewską, gdy wyprowadzaliśmy ludzi i przekazywaliśmy ich Straży Granicznej, wówczas też przyjechał z tej placówki patrol Straży Granicznej. Wszelkie pełnomocnictwa, dokumenty zostały przekazane przez cudzoziemców, mieli trafić w procedury. Na szczęście nie byli skrępowani. Ale zastanowiło mnie to, w jaki sposób Straż Graniczna upycha tych ludzi w luku bagażowym swojego auta. Zapytałem, czy ci cudzoziemcy będą mieli czym oddychać, bo był to dość ciepły dzień, szyby były szczelnie zamknięte w tym luku bagażowym, tam nie było w zasadzie siedzeń. Wprowadzano tych ludzi do auta, każąc im wciskać się do tej luki, którą widzicie na tym nagraniu. Usłyszałem od strażnika, że panie Piotrze, do placówki jest dość blisko, szybko dojedziemy, nic się tym ludziom nie stanie. Nie eskalowałem tego dla dobra tych ludzi, nie chcąc, żeby byli wyrzuceni w jakimś odwecie za być może moje zwracanie uwagi strażnikom.
W tym momencie zakończyłem rozmowę na temat tego, w jaki sposób ta Straż Graniczna przewoziła te osoby. Następnego dnia zadzwoniłem do tej placówki i rozmawiałem chyba z zastępcą komendanta. On się przedstawił, wiem jak ma na imię, na nazwisko. No i zapytałem go o to, dlaczego w taki sposób, niezgodny z prawem ruchu drogowego, z przepisami ruchu drogowego, Straż Graniczna, która powinna strzec prawa, przepisów, przewozi ludzi jak, nie wiem, worki ziemniaków. Pan wie o tym, tak? Powiem tak, popsuł nam się samochód, nie? W tym momencie jestem bardzo zapracowaną osobą. Pan mi w tym momencie przeszkadza, utrudnia mi pan prowadzić czynności. Do widzenia. Bez żadnego skrępowania przełożony w tej placówce powiedział, że wie o sprawie, że po prostu takie mają auta i tak ludzi przewożą. Przecież gdybym ja przewoził kogoś w bagażniku mojego auta i został zatrzymany przez policję, zapłaciłbym mandat. Tak się ludzi nie przewozi. W międzyczasie członkowie Podlaskiego Ochotniczego Pogotowia Humanitarnego też zdokumentowali identyczną sytuację już w innej placówce Straży Granicznej, gdzie patrol funkcjonariuszy załadował również do takiego luku bagażowego zatrzymane osoby, skrępowane i w taki sposób dowoził ich do swojej placówki. To jest złamanie oczywiste przepisów o ruchu drogowym. Żaden kierowca nie ma prawa w taki sposób przewozić ludzi. Ale to oderwanie od rzeczywistości, od realiów prawnych wielu funkcjonariuszy i ich przełożonych powoduje, że tutaj na pograniczu polsko-białoruskim prawo w pewnych sytuacjach jest po prostu nadmiernie łamane, eliminowane. Kto by się przejmował tym, że człowieka można tak przewozić jak worek ziemniaków? A tak się dzieje. Wróćmy do tej placówki. Do tej placówki, z której to funkcjonariusze właśnie w taki sposób przewozili ludzi, doprowadzili później też do wypadku, narazili też swoich funkcjonariuszy na niebezpieczeństwo, na utratę zdrowia, na pobyt w szpitalu. Otóż w tej placówce, podczas tej interwencji, gdy przekazywaliśmy tych cudzoziemców strażnikom, patrol, który odbierał od nas tych mężczyzn, zauważył, że but jednego z nich jest kompletnie zniszczony. Te obuwie ludzie otrzymali od nas z magazynu. To są buty nadsyłane przez Was, przez darczyńców. Zazwyczaj są w dobrym stanie. Te buty też były w dobrym stanie, ale po przejściu kilkudziesięciu metrów podeszwa kompletnie odpadła z jednego buta. No i później właśnie też chcieliśmy dowieźć kompletne, dobre obuwie na wymianę do już placówki Straży Granicznej, żeby ten człowiek miał normalne buty. Strażnik, jak widzicie też na tych nagraniach, dokładnie zbadał to obuwie, zauważył, że jest zniszczone i się umówiliśmy, że rzeczywiście będę mógł chwilę po przewiezieniu tych mężczyzn do placówki Straży Granicznej, będę mógł dowieźć im dobre obuwie. Tak też zrobiłem. Przyjechałem z obuwiem, przyjechałem też z rzeczami, z żywnością, którą też chciałem przy okazji przekazać tym ludziom, do tej Straży Granicznej. Zadzwoniłem domofonem z prośbą o możliwość przekazania dyżurnemu strażnikowi tego obuwia, zgodnie z umową, którą zawarłem ustnie ze strażnikami tam na miejscu w terenie. Odebrała kobieta. Powiedziała, że nie odbierze ode mnie bezpośrednio, żebym zostawił ten worek w ogóle z rzeczami przed bramą, na drodze, na chodniku, przed bramą Straży Granicznej. Dodała też, że ci mężczyźni przyjechali w dobrym obuwiu, że wszyscy mieli nowe buty. I to mnie zaniepokoiło, bo ta osoba po prostu zwyczajnie kłamała. Dlatego zadzwoniłem na numer telefonu dyżurnego. Okazało się, że do tej kobiety był ten numer. Nie odebrała, ale po chwili wyszła do mnie
wraz z kolegą, ponownie kłamiąc, mówiła, że wszyscy przyjechali w dobrym obuwiu. A jak jeszcze raz zobaczycie na tym zdjęciu, które przed momentem wam pokazywałem, to była nieprawda. Pani powiedziała mi, że ci ludzie mieli, że wszyscy mieli dobre buty, No tak? mają dobre buty, no to przyjechali z czystymi, no to nie wiem. Wszyscy przyjechali w dobrych butach. Tak, jak najbardziej. Wszyscy są przybrani. Wszyscy Wszyscy mają przyjechali w dobrych butach. czarne buty high-techa. Wszyscy Proszę mają. pani. To Teraz ja pani mówię. Ja się nazywam Piotr Czaban, pani godność? No, Proszę powiedzieć, przedstawię się pani. Pani godność. Nie, nie wykonuję Nie, żadnych pani- czynności przepraszam, służbowych, w tym absolutnie. momencie- Proszę wyłączyć ten Absolutnie. telefon. Że nie, W tej chwili telefon proszę ja wyłączyć. sobie nie Jak- życzę, jak- żeby jak- mnie jak- nagrywali. jakim tonem? Żonego. Przyniósł pan jakieś rzeczy, sama od pana będziemy brać. Ostatecznie nie przyjęła ode mnie tych butów. Nie przyjęła od pełnomocniczki, którą była Agata Kluczewska. Agata Kluczewska jako pełnomocniczka tych mężczyzn, których przekazaliśmy Straży Granicznej, przyjechała po mnie. Została otwarta przed nią brama, weszła na teren placówki, a później z tego, co mi zrelacjonowała, Straż Graniczna wezwała policję, zarzucając Agacie naruszenie, nie wiem, miru, porządku, wtargnięcie do placówki Straży Granicznej. Tak to wówczas wyglądało. A tę rozmowę zarejestrowałem też kamerą. Było to ważne, bo utrwaliłem wizerunek nie tylko tej kobiety, ale i towarzyszącego jej strażnika. Później, w innej sprawie, okazało się to niezwykle ważne. W tej samej placówce przebywali jeszcze inni cudzoziemcy, którzy trafiali do ośrodków otwartych. Byli przekazywani z tej placówki do innej placówki Straży Granicznej. Tamta placówka, już kolejna, dzwoniła do mnie z prośbą o pomoc w zorganizowaniu transportu dla tych cudzoziemców. Ja jechałem tym autem i miałem czas, żeby jadąc właśnie do takiego ośrodka, porozmawiać z tymi ludźmi. Opowiadali mi, co działo się w tej placówce Straży Granicznej, o której cały czas mówię. Tam, gdzie właśnie jeżdżą, tak przewożą ludzi, w taki sposób doprowadzają do wypadków. Okazało się, że w tej samej placówce cudzoziemcy byli zmuszani do podpisywania dokumentów, o których treści nie znali, a na mocy tych właśnie papierów byli wyrzucani cudzoziemcy na Białoruś. Opowiadał mi o tym człowiek, który pozwolił nagrać swoje zeznania. I w tej rozmowie mówił mi o tym, jak ta kartka z jakimś tekstem była zasłaniana przed nim. Opowiadał mi o tym, że był zmuszany do tego podpisania. Gdy złożył podpis i dopisał, że chce zostać w Polsce, na jego oczach ten dokument został podarty. Posłuchajcie sami tej relacji. Na całej stronie były zapisane szczegóły. Strażnik zasłaniał dłonią 95% dokumentu. Ręką? Tak. Kiedy pytałem, co jest napisane na kartce, mówił, że to będzie szybko. Tylko podpisz i twoja sprawa będzie załatwiona. Odpowiedziałem, że nie podpiszę, bo nie rozumiem tego dokumentu. Nie widziałem, co jest na nim napisane. Odpowiedział, że nie ma z tym problemu, bo dostanę ochronę międzynarodową. Mówiłem, że chcę azylu w Polsce. Strażnik powtórzył, że dostanę międzynarodową ochronę. Na dokumencie napisałem, że proszę o azyl w Polsce. Strażnik zabrał papiery i powiedział, że jeżeli nie wypełnię dokumentu tego, jak ode mnie żąda, wyrzuci mnie i moich przyjaciół do lasu. Moi przyjaciele płakali. Te zeznania i to nagranie przekazałem do prokuratury jako dowód w sprawie. Później przewoziłem kolejnych cudzoziemców. I identyczna historia, identyczne zeznania, ale jeszcze kolejne szczegóły opowiedziane przez cudzoziemców wskazywały na to, że tam dochodzi w tej placówce Straży Granicznej do torturowania ludzi. W jaki sposób?
Strażnicy, chcąc wymusić podpis na dokumencie, który upoważni ich do wyrzucenia cudzoziemców na Białoruś, wprowadzili taką taktykę, że stawiali jedzenie przed głodnymi ludźmi i mówili, że nie możecie dotknąć tego jedzenia ani napojów, dopóki nie złożycie podpisu. To jedzenie, ten posiłek stawiali przed głodnymi, wycieńczonymi, spragnionymi ludźmi, którzy nie mieli dostępu do jedzenia, nie mieli własnego jedzenia. Byli na łasce i niełasce strażników granicznych. Przed sobą mieli jedzenie, napoje. Chcieli z tego skorzystać, ale mogli to zrobić jedynie po podpisaniu dokumentu. Niektórzy się złamali i podpisali i wylądowali po białoruskiej stronie. Wtedy strażnik powiedział, że musimy podpisać te papiery. Zasłaniał treść dokumentu tak, żebyśmy nie mogli go odczytać. To było napisane w naszym języku. Gdyby nie zasłaniali treści, moglibyśmy przeczytać i go zrozumieć. Zasłaniał jednak ręką i powtarzał, że musimy podpisać. Baliśmy się. Bardzo się tym przejmowałem. Przyszedł kolejny strażnik do pokoju, przyniósł jedzenie, kawę. Powiedział, że możemy patrzeć na jedzenie, ale nie możemy jeść. Pokazał wam jedzenie, ale nie pozwolił jeść? Tak, pokazał, ale nie dał. Gorąca kawa, herbata. Psychicznie było to dla nas bardzo trudne. Bo chcieli wasze podpisy na dokumencie? Tak. Powiedzieli, że dostaniecie jedzenie po złożeniu podpisów? Tak, wcześniej nie. Wcześniej nie dostaniemy jedzenia. Po podpisaniu wypiliśmy wodę i zjedliśmy. Dostaliśmy wszystko. Co się stało później? Ja i mój przyjaciel podpisaliśmy. Inni płakali, ale nie podpisali. Odseparowano nas od siebie. Mnie i przyjaciela schwycili bardzo mocno za ręce i wywieźli do lasu. Mocno was trzymali? Tak, bardzo mocno. I wywieźli z powrotem do lasu. Wsadzili was do auta? Tak. Co to był za samochód? Z siedzeniami, z pasami bezpieczeństwa, czy tylko was wsadzono do bagażnika? Do bagażnika. Bez miejsca na siedzenie, bez pasów. To było z tyłu auta. I zawieźli was pod mur? Tak, pod mur. Otworzyli bramkę? Tak, otworzyli. I was wypchnęli? Tak. Co mówili do was? Śmiali się z nas. Mój przyjaciel stracił powerbank. Gdzie? W placówce Straży Granicznej? W aucie. Był tam jeszcze jeden funkcjonariusz. Widziałem, jak strażnik sprawdził mój plecak, znalazł powerbank i go zabrał. Kilka tygodni później na swojej drodze spotkałem człowieka, Syryjczyka, uchodźcę syryjskiego, który trafił do ośrodka otwartego. Opowiedział mi o tym, w jaki sposób on był torturowany przez funkcjonariuszy z tej samej placówki Straży Granicznej, o której cały czas wam opowiadam. Po przekazaniu przez ratowników humanitarnych, cudzoziemców, Straży Granicznej, w tej grupie tych przekazanych ludzi był właśnie ten uchodźca z Syrii, zostali przewiezieni na teren placówki tej Straży Granicznej. Nie zostali wprowadzeni do pokoi, do pomieszczeń, gdzie wypełnia się te wszystkie papiery, dokumenty, rozmawia z ludźmi. Nie. Zostali wwiezieni do garażu i tam po kolei każdy z tej grupy był brany na rozmowę do kolejnego garażu, gdzie byli tylko zamaskowani strażnicy i pojedynczy właśnie uchodźca, migrant. Oczywiście ta rozmowa polegała na zmuszaniu cudzoziemców do podpisania tego dokumentu. Do podpisania dokumentu, przypominam, na mocy którego dokonuje się wywózek ludzi na Białoruś. Był płacz. Strażnicy
wyjmowali pałki teleskopowe, stukali tymi pałkami przy tych ludziach, chwytali mocno za ręce związanych ludzi i starali się siłą zmusić ich do podpisania tego dokumentu. Ja wam to opowiadałem. Opowiadałem wam to wówczas, gdy ten uchodźca z Syrii siedział po mojej prawej stronie. Nie pokazywałem jego twarzy. Ale w tym momencie przypomnę ten krótki fragment jego wypowiedzi. Straż graniczna złapała mnie i zmuszała do podpisania dokumentu i powrotu na Białoruś. Zmuszali mnie, podpisz. Nie zostaniesz w Polsce. Wracaj na Białoruś. Ten Syryjczyk zeznał przed służbami na temat tego, co go spotkało w tej placówce. I teraz wrócę do tego nagrania, które dokonałem przed placówką tej straży, gdzie uwieczniłem kobietę strażniczkę i jej towarzysza. Pokazałem twarze tych ludzi temu syryjskiemu uchodźcy. Rozpoznał tego mężczyznę, który też rozmawiał ze mną. Powiedział, że ten mężczyzna był jednym z tych, którzy nad nim się tak siłowo znęcali i zmuszali siłowo, agresywnie do złożenia podpisu pod tym dokumentem. Tak to wygląda. Tak wygląda rzeczywistość na pograniczu polsko-białoruskim. I tak wygląda ta kraina, ten region, gdzie prawo nie działa, gdzie mamy zupełnie inny system niż w pozostałej części Polski. Zaczęło się od wprowadzenia stanu wyjątkowego, patostrefy, do której wjazdu nie mieli ludzie bez zameldowania, dziennikarze, ratownicy humanitarni. Władza zrobiła to pisowska po to, by ukryć te zbrodnie, które tutaj się dokonywały. A teraz mając za sobą rząd Kosiniaka-Kamysza, który mówi o hordach, o ludziach w taki sposób, jakby wszyscy, którzy tutaj się pojawiają, byli wyszkolonymi terrorystami. A to jest kłamstwem, bo my widzimy tych ludzi. Ci ludzie trafiają też do ośrodków otwartych, trafiają w procedury. To są też i małoletni, to są też i kobiety, to są też oczywiście w przeważającej większości młodzi mężczyźni, których rodziny wysyłają do tej Europy po to, by oni jako najsilniejsi mogli przetrwać ten szlak, chociaż wielu z nich umiera. Najwięcej ludzi tych, którzy umarło tutaj, to mężczyźni, młodzi. Oni też umierają. Tacy ludzie jak ja, też jestem mężczyzną, też tracą życie. Nie wiem, w czym życie mężczyzny jest gorsze od życia kobiety. No ale ta władza, którą teraz też mamy, która kontynuuje tę zbrodniczą politykę migracyjną zapoczątkowaną przez swoich poprzedników, doprowadza do tego, że funkcjonariusze tutaj na pograniczu czują się na tyle pewnie i bezpiecznie, że łamiąc prawo, powtarzam, łamiąc prawo, narażają zdrowie i życie nie tylko migrantów i uchodźców, ale też własne. Do tego prowadzi ta polityka. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe.
Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban Robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania. Twórca kanału Czaban Robi Raban, nagrodzony diamentem Patronite i wyróżnieniem Fundacji Polkul. Piotr Czaban, dziennikarz, obywatel roku 2023. Tytuł przyznany przez Towarzystwo Dziennikarskie za odwagę, wytrwałość i bezkompromisowość. Piotr Czaban, laureat Nagrody Fundacji dla Migrantów Dobry Start. Honorowym patronem kanału Czaban Robi Raban jest Piotr Nagłowski. Emil Hakim al-Sammarraj. Do grona moich patronów należą Lesław Kostulski, Krzysztof Nowakowski, Michał Kulka-Kowalczyk, Iga Pękalak, Jerzy Iwaniuk, Irmina Jakoniuk, Urszula Kołodziejczak, Joanna Kompa, Maciej Reputakowski-Madej, Aśka Plata, Małgorzata Wróblewska, Kacper Gontar, Anna Machcewicz, Małgorzata Maj, Leleks 200, Małgorzata Grzankowska, Barbara Majewska, Sebastian Iwaniec, Grzegorz Paprzycki, Krzysztof Dziedzic, Adam, Zofia Malcher, Julia Missala, Zbigniew Sadowski, Witold Ściślak, Katarzyna Szymielewicz, Małgorzata Sajkiewicz-Kręt, Jan Kaliszewski, Jarosław Magielski, Iza Tarasewicz, Katarzyna Woch, Ewa Jeronim, Basia Esz, Małgorzata Pietrowska, Wawrzyniec Mąkinia, Anna Guzek, Olga Hajda, Darek Mickiewicz, Ruslan, Katarzyna Mitros, Krystyna Kilde, Małgorzata Szczecina, Beata Just, Krzysztof Jania, Weronika Szawara, Joanna Barszczewska, Adam, Anna Domanowska, Katarzyna Zaręba-Niedźwiecka, Jakub Górnicki, Grażyna Przybyszewska, Iwanka Sudek, Katarzyna Szastok, Klara Półmrok, Ewa J.P., Małgorzata Maj, Julita Białobłocka, Robert Gola, Gabriela Wiktorowicz, Danuta Dowiat, Leleks 200, Karolina Baca-Pogorzelska, Barbara Joanna Mrozińska-Badura, Mateusz Wojak, Patrice Senekal, Paweł Pacyński, Beata Piechocińska, Maciej Reputakowski-Madej, Arwo Pole, Jerzy Machnikowski, Miszka Otlowski, Małgorzata Staszewska, Barbara Pomorska, Małgorzata Kłoszewska, Anna Smenda, Karol Stańczyk, Agnieszka Wrzaskowska, Majka Duczko, Dariusz Cygert, Adam Myk, Ewa Szczepankiewicz, Teresa Fulbiszewska, Beata Walatek, Wiesława Grecka, Agnieszka Kurzyńska, Paweł Smater, Janusz Bójko, Małgorzata Kundzicz, Urszula Keczma, Anna Langowska, Marek Durski, Andrzej Dunej, Anna Dormajer, Katarzyna Frejlichowska, Beata Sujka, Tomasz Zduński, Andrzej Marszałek, Alina Geniusz-Siuchnińska, Jacek Czernik, Krzysztof Dziedzic, Katarzyna Dąbek, Adam Drabent, Maciej Śliwa, Marzana Potepa, Jolanta Tomczak, Lucyna Kielmińska, Jadwiga Jędryjas, Agnieszka Będkowska, Anna Pasikowska, Marcin Pankał, Anita Poddębniak, Antoni Komasa-Lazarkiewicz, Piotr Szyndlarewicz, Bożena Nowak, Joanna Niebieszczańska, Ania Pieńkowska, Krzysztof Biniarz, Błażej Marciniak, Jolanta Malinowska, Dariusz Dudojć, Anna Kopydlowska, Krystyna Kozioł, Helena Szlezak, Darek Łankowski, Jacek i Anna Czernuszenko, Marta Springer, Ewa Łabus, Wioletta Chrost, Alina Bilińska-Solarz, Dariusz Pypłacz, Maciej Żurek, Genowefa Nowak, Maria Szyszko, Hanna Kotowska, Jakub Bielikowski, Joanna Tyszczuk, Dorota Lubiewska, Olga Łojewska, ABCD, Bogna Badowiec, Anna Mrowiec, Joanna Karbowska-Bebel, Aleksandra Bolczyk-Szepchert, Marlena Fatyga, Agata Drummond, Basia Madej, Katarzyna Więciorek, Aleksandra Lipowska, Marcin Pyrzyk, Ewa Tarasewicz, Bartosz Romanek, Maciej Handzlewicz-Wacławek, Gosia Adamczyk, Agnieszka Wolska, Iwona Skoneczna, Agnieszka Grondas,
Wioletta Wojtasiak, Aga Lys, Adhina Jędrzejczyk, Kasia Kruszewska, Marta Sikora, Magdalena Babral, Tomasz Białecki, Beata Andrysiak, Paweł Podkościelny, Dariusz Grochal, Hubert Zadrożny, Krystyna Ostrowska-Cichocka, Katarzyna Pasek, Ola Okońska, Agata Solikowska-Dejena, Dorota Gabała, Agnieszka Laska, Ania Rabczyńska, Monika Uziębło, Małgorzata Majewska, Anna Mazan, Ludmiła Śliwieńska, Andrzej Klos, Wiola Hitro, Maciej Jasiuczenia, Ewa Schmidt-Mendoza, Marita Adamska, Anna Oryńska, Tomasz Czech, Karolina Górecka, Magda Zielińska, Wojtek Buczyński, Joanna Przewłocka, Kryśka Zdziechowska, Magda i Marek z Torunia, Katarzyna Mielec, Agnieszka R. Jobda, Wojtek Trzciński, Michał Słowik, Justyna Rochon, Iza Brodnicka, Magda Górak, Anita Głowińska, Agata Bonenberg, Gosia Drozd, Katarzyna Szatyłowicz, Magdalena Klemensowicz, Marta Wieszczycka i Ewa Wdowiak. W ostatnim czasie na portalach subpi.pl i Buy Coffee wsparli mnie Sebastian Cieśla, Magdalena Poremska, Łucja Kamińska, Hanna Rzadkosz-Florkowska i Małgorzata Sajkiewicz-Kręt. Wszystkim Wam dziękuję z całego serca. Jesteście częścią redakcji Czaban robi raban. Do usłyszenia i do zobaczenia.